Po wielu przebojach udało mi się w końcu dotrzeć do Legian na Bali. Spóźnił mi się samolot 2 godziny, dotarłem tutaj dopiero późnym wieczorem. No ale dobra, jest tak, jest bardziej wakacyjnie, jak widać. Knajpy, w sumie jadąc tu z lotniska przez 10 minut widziałem same knajpy. O, chyba nawet 20 minut, bo też są korki. Korki są prawie takie jak w Dżakarcie. No niemniej tutaj widać już dużo turystów i jest o wiele bardziej wakacyjny klimat. Zaczyna się mój pierwszy dzień na Bali w Legian. No i pierwsze wrażenia z wczoraj jest dzisiaj. Jest bardzo tłoczno, same skutery, dużo samochodów. Co utrudnia chodzenie, to, że co chwilę ktoś do Ciebie podjeżdża i chce Cię podwieźć skuterem. Back. Albo coś Ci sprzedać, albo Cię wymasować. No teraz czekam na śniadanie, potem chwilę na plaży, a potem sam się zastanowię, co robić, jeszcze nie wiem. Może po prostu spędzę dzień tutaj na miejscu, zobaczę, co się da ciekawego tutaj zrobić, no i pokażę, jak to miejsce wygląda. No i jest gorąco, w tym momencie 30 stopni i tak już będzie przez cały dzień. Do tego dochodzi wilgotność, bardzo wysoka, wystarczy przejść się parę metrów, żeby już to odczuć. No ale fajna pogoda na wakacje. Jest i śniadanie, sok z arbuza i do tego burger tej wielkości. No ale dobra, do dzieła, bo jestem głodny. Żeby wejść na plażę, trzeba przejść tutaj przez drogę, także bezpośredniego dostępu nie ma, a teraz Wam pokażę coś z Puki. To jest taka mała uliczka, którą wczoraj szedłem w nocy, no i muszę nią przejść, żeby ze swojego hotelu dojść na plażę. Zajmuje to około 5 minut, z czego większość trasy to jest właśnie ta uliczka. Szedłem tutaj wczoraj pierwszy raz w nocy. Są lampy, ale tam jak widać co jakiś czas, ale nie wszystkie działają. Z wózkiem przejdzie się, spokojnie się przejdzie z wózkiem, ale czy 2 wózki duże miną, to już nie wiem, albo wózek ze skuterem. No i co chwilę taki zakręt i później dalej taka trasa. Jestem teraz w Canggu. Inaczej niż napis za mną mówi. Dojechanie tutaj nie zajęło mi minuty, nie zajęło 5-10. Jechałem około 45 minut, odległość chyba 7 km. Czy Canggu różni się czymś od Legian? Trochę więcej brudu. Jestem teraz przy plaży. Potem się tutaj przejdę. No może jest lepiej, może gorzej, nie wiem. O tym się przekonam. Teraz plaża. No to niespodzianka. Plaży to tutaj za bardzo nie ma, jak widać. Czy jest plaża, no ale w sumie wygląda to tak, to wygląda. Knajpa za to jest. A może się skuszę na to surfowanie jednego dnia. Nigdy tego nie robiłem, ale czemu nie? No natomiast plażowych klimatów tutaj w Canggu zdecydowanie nie ma. I nie będzie. Fajny znak, ale no, tak jakby sikanie to był tu największy problem. A to sama plaża oraz jej czystość. Bardzo mi to Kambodżę przypomina, bardzo. Może tych śmieci w Kambodży było trochę więcej, ale przynajmniej zbierali codziennie, bo Mekong przynosił nowe. No tutaj to wygląda tak, że raczej chyba tak za często ich nie zbierają. Czy Canggu mi się podoba? Canggu. Znaczy nie. Dobrze, tu się nie zatrzymałem. Taki był mój pierwszy plan, żeby właśnie tutaj się zatrzymać, no ale cieszę się z tego, że wybrałem Legian. No ale dobra, nie ma co marudzić. Zaraz się przejdę jeszcze zobaczyć, czy jest coś ciekawego w tej miejscowości, a jak nie ma, no to zawijam się stąd od razu do siebie z powrotem. Pokręciłem się trochę po Canggu, w sumie nic tu nie ma ciekawego, czego bym nie zobaczył w Legian.
No ale lekka modyfikacja planu. Jadę teraz do Seminyak. Jest to taka okolica, gdzie na początku chciałem zarezerwować hotel i tam zostać. Jest tam podobno najbardziej cicho, no ale o tym przekonam się, jak tam dojadę. Jest to chyba około 7 czy 8 km. No, pewnie będę tam jechał kolejną godzinę albo 50 minut. No ale takie uroki Bali. No a to jest ten główny deptak tutaj w Canggu. Chciałem dać temu miejscu szansę, zobaczyć, czy jest coś ciekawego, czy da się coś zobaczyć. No ale tak idę już chyba dobre 15 minut i w sumie do tej pory to nic się nie zmienia. Wszystko wygląda tak samo. Także czas wołać Graba i jechać sobie stąd do Seminyak. A to już Seminyak. Klimaty bardzo podobne jak w Legian, zupełnie inne niż w Canggu. Spokojniej, super plaża, o wiele większa. A tak wygląda plaża w Seminyak. Promenady albo coś na styl promenady w Seminyak właśnie widzieliście. Wygląda bardzo podobnie jak w Legian, bez porównania lepiej niż w Canggu. Jeszcze jest Kuta podobno, coś jeszcze bardziej busy niż w Canggu i chyba sobie to odpuszczę, bo też miałem w planie to zrobić jutro rano, no ale już mam zupełnie inne plany. Mam wykupioną wycieczkę, gdzie w ciągu jednego dnia mam zobaczyć kilka największych atrakcji Bali, ale co też mi się fajnego przytrafiło, kiedy jechałem teraz Grabem, zagadałem z gościem, nazywa się Jan i wynajmuję go w czwartek na cały dzień, żeby zwiedzić wyspę. Plan jest taki, żeby poza tymi miejscami, które zobaczę jutro, pojechać do Ubud. Z Ubud powiedział, że może mnie też zabrać, obwieźć po północy wyspy, także chyba się na to skuszę. Cena nie jest wygórowana, około 40 euro za cały dzień. Jak będzie fajnie, to może jeszcze skorzystam z jego usług piątek, może już nie na cały dzień, ale wtedy na pół. No albo wynajmę ten skuter. No a tymczasem spaceruję po Seminyak. No jest już o wiele bardziej przyjemnie. Pojawiły się restauracje, knajpki, mniej samochodów, mniejszy ruch, mniejszy hałas. Ulica jest też szersza. Także no jest to w sumie do tej pory z tych okolic, które odwiedziłem przez ten dzień z kawałkiem. Tutaj chyba by było najlepiej się zatrzymać. Jeżeli ktoś lubi w miarę spokój, a jednocześnie chce mieć coś zjeść, polecam. Back. A to jest ofiara, ten myk przynoszący szczęście. Jak widać kwiatki, coś do jedzenia, włączając mrówki, no i jest też papieros. Te małe uliczki tutaj to jest w ogóle fajny klimat. Właśnie wszedłem jedną, żeby dojść do swojego hotelu, no i przypadkiem natknąłem się na takie miejsce. Nie wiem, czy tu można wchodzić, czy nie, ale wygląda to na jakąś świątynię w tym całym zgiełku. To jest jakaś bieżnia, no ale przy okazji no bardziej to wygląda na małą świątynię, coś w tym stylu. Ewentualnie świątynię, w której można sobie poćwiczyć. Mapa niczego nie mówi o tym miejscu. Próbowałem tam wejść na górę, też się za bardzo nie da. No niemniej miejsce urokliwe, ciekawe. Dobra, pies warczy. Chyba trzeba się stąd zmywać. Szczeka nawet. A ta uliczka to jest pierwsze miejsce, które tutaj znalazłem na Bali, gdzie jest w miarę cicho, poza psem, który szczekał przed chwilą. Nie jeździ tu nic za bardzo i jest naprawdę cicho. To jest takie dziwne uczucie po kilku dniach w Indonezji, gdzie hałas to jest coś na porządku dziennym. Jestem już bardzo blisko hotelu i teraz czas się schłodzić w basenie.